Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku zajmę się renowacją, restauracją tej oto zniszczonej fotografii portretowej, którą pobrałem sobie z internetu. Do tego celu wykorzystam darmową aplikację GIMP, bo chciałbym ten program dogłębnie poznać. I jeżeli jesteście zainteresowani przebiegiem całego tego procesu renowacyjnego, retuszerskiego, to zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Retusz, a właściwie to renowację tej fotografii rozpocznę od tego, że obrazek sobie powielę, bowiem bezpieczniej jest pracować na kopii. Kopię obrazka przekonwertuję do przestrzeni 16-bitowej. 16 bit to więcej informacji. Z racji tego, że na obrazku są przebarwienia, te przebarwienia usunę przy pomocy filtra o nazwie desaturacja, który aktualnie wykorzystuje poziomy jasności obrazka. Przebarwienia zostały zdjęte. Teraz powielę sobie warstwę i na warstwie kopia zastosuję narzędzie o nazwie zaznaczenie pierwszego planu. A na pierwszym planie jest modelka. I gdy uruchomię sobie narzędzie zaznaczenie pierwszego planu, uaktywnia mi się narzędzie lasso, przy pomocy którego mogę sobie wyselekcjonować dziewczynę z portretu. Tutaj zaznaczam również te miejsca, które mają związek z włosami. O, nawet można powiedzieć, że tu sobie pojadę, tak? Bowiem również te obszary chciałbym przenieść na nową warstwę. Teraz wyjeżdżam poza obrazek, no i sobie tutaj klikam w tym punkcie styku. Mogę włączyć podgląd maski. Na razie nic nie włączę, ale jak wcisnę klawisz Enter, no to narzędzie mi zadziałało. I zwróćcie uwagę, bo o tym nie powiedziałem. Tutaj mam wyłączony tryb zmiękczania krawędzi. Tu mam różne możliwości. Zastępuję bieżące, dodaję do zaznaczenia, odejmuję od zaznaczenia i wspólna część. I aktualnie mam wybraną opcję rysowanie pierwszego planu. Zmiękczanie krawędzi jest wyłączone, bowiem nie zależy tutaj na tych detalach. I po wyselekcjonowaniu wstępnie postaci przy pomocy lasa włącza mi się drugie narzędzie pędzel, przy pomocy którego to zaznaczę sobie wewnętrzny obszar postaci. No i teraz wybiorę sobie na przykład tutaj filtr biały, mogę dodać jakiś inny kolor tego filtra, na przykład zmienić na inny, no ale po co? I pojadę tym białym filtrem. Będziecie widzieli, jak to się nakłada. Oczywiście tutaj używam pędzla o maksymalnej twardości. I tak jadę jak najbliżej tutaj tych brzegów. Teraz wymazuję środek. Oczywiście tutaj mogę zwolnić klawisz i wymazuję tą maskę zaznaczoną na ten jaśniejszy taki odcień koloru. No i teraz włączę sobie podgląd maski, jak to wygląda maskowanie po takich czynnościach. No powiem, że jest całkiem. Tutaj się tym specjalnie nie martwię, bo sobie to
jakoś poprawię. Chociaż jeszcze mogę zobaczyć, co tutaj wyjdzie. Rysowanie tła. I sobie tutaj jeszcze jakby to tło rozszerzę, tak? To wszystko, co jest na niebiesko. O, rozszerzyłem i teraz podgląd maski. O, teraz wygląda już dużo lepiej. A więc tutaj mogę sobie jeszcze obrysować tło, bardziej je precyzyjnie utworzyć. Tak. No, nawet jestem zadziwiony i tu jeszcze może trochę sobie podjadę na tym tle. O, no więc to naprawdę precyzyjnie idzie tym się posługiwać. O, teraz jest tutaj wyczyszczone, tu jeszcze mam taki obszar. Jest dobrze. A więc Enter. Maska zostaje naniesiona i teraz wybierz i na podstawie tej maski utworzyłem sobie zaznaczenie. Zaznaczenie mogę odwrócić i w ten sposób zaznaczę całe tło. Zobaczę, czy do kopii mam dodany kanał alfa. Dodaję kanał alfa, no i teraz delete i już mam wycięte tło. I teraz mogę zaznaczenie oczywiście zdjąć. I warstwę tą powielić. Raz, dwa. A może zanim warstwę powielę, to zawsze to zdążę zrobić. I teraz warstwę JPG powielę. Zrobię jej kopię. Tą warstwę będę chronił jako oryginał. Warstwa kopia. Na warstwie kopia stworzę sobie przejście gradientowe. I w tym celu włączę narzędzie gradient i ustalę, który ma być kolor pierwszoplanowy, no powiedzmy ten, i kolor drugoplanowy, powiedzmy ten, taki szary, tak? I teraz na tej masce pociągnę gradient. I tu mam wybrany gradient liniowy, OK. O, i teraz tak będę chciał dobrać kolory, żeby mi się to wszystko ładnie tutaj dopasowało. OK. Tak będzie chyba dobrze. Enter. Tło mam zrobione. Teraz powielę warstwę kopia, no i dodam tutaj detali. Detale zostały dobrane i te warstwy 3 górne mogę ze sobą połączyć w jedno. Teraz wyświetlę tło, bo to jest tło. I proszę ja Was, użyję gumki i wygumuję sobie te rzeczy, które są tutaj zbyteczne, niepotrzebne. A więc narzędzie gumka. I wybiorę pędzel taki 75% twardości, żeby miał tylko trochę twardych krawędzi. I teraz przy pomocy tego pędzla tu precyzyjnie sobie będę wyrzucał pewne rzeczy, których po prostu ja nie chcę. O,
No tak to wszystko wygląda. Ok. Teraz te dwie warstwy mogę połączyć w jedno. I jak widzicie, na obrazku są detale, jest tu takie przetłoczenie, teraz na tle tego przetłoczenia nie ma i ta fotografia nie wygląda przez to dobrze. Dlatego teraz posłużę się inną metodą separacja częstotliwości, która polega na odseparowaniu od siebie informacji związanych z kolorem od informacji związanych z detalem, czyli szczegółem na fotografii. I dlatego też warstwę kopia 1 powielę jeszcze raz. Tą warstwę teraz nazwę kolor, a tą warstwę nazwę detal. I detal to są wysokie częstotliwości, kolor niskie częstotliwości. Zajmę się wydzieleniem koloru. I po prostu z warstwy kolor przy pomocy filtra dolnoprzepustowego o nazwie rozmycie Gaussa usunę sobie wszelkie informacje o szczegółach. I teraz muszę ustawić właściwy próg. 1 piksel to jest mało, ale 2 piksele w odniesieniu do tego obrazka 833 na 1042 piksele jest ok. Teraz przechodzę do warstwy detal i na warstwie detal zastosuję sobie odwrotny filtr. Tym razem filtr górnoprzepustowy, który usunie mi informacje o kolorze, a pozostawi informacje o detalu. I znowu zakładka filtry. Przechodzę teraz tym razem do uwydatniania i wykorzystam filtr górnoprzepustowy. Tutaj jest przetłumaczone to na wysokie przejście. Tutaj wybieram sobie próg. Również 2 piksele. OK. Także oba te dwa filtry zgrane są na wartości progowej 2 pikseli. I teraz, gdy zmienię sposób krycia warstwy detal ze zwykłego na światło liniowe, to zostaną mi przywrócone wszystkie detale, które znajdują się na pojedynczej warstwie oryginału. I dzięki temu zabiegowi mogę poddać osobnej edycji warstwę z kolorem i warstwę z detalem. I od czego by tu zacząć? Może zacznę od po prostu koloru, bo on jest jakby pod spodem. I do korekcji użyję sobie narzędzia łatka. Wybiorę taki średnio twardy pędzel, a więc 50 na 50. Zmniejszę średnicę pędzla. Ustawię tutaj tryb wyrównanie, a więc próbka pędzla pobrana przy pomocy klawisza Ctrl będzie podążała za śladem pędzla. Widzicie, ona podąża i mogę maskować sobie tutaj te rejony, które są dotknięte skazą. Przechodzę tu niżej. Oczywiście średnicę mogę zwiększyć. Znowuż Ctrl, próbka z tego miejsca. Z tego teraz. I nawet pojedyncze kliknięcie będzie mi eliminowało i dokonywało korekt zgodnie z pobraną czy wyznaczoną próbką.
Teraz uzyskałem takie przebarwienia. To mogę to poprawić na przykład pędzlem, na przykład stemplem i wybieram inne narzędzie, stempel klonujący. Stąd próbkę pobieram, powiedzmy tu powyżej i sobie poprawiam tutaj te przejścia kolorystyczne, bo uważam, że tutaj w tych miejscach utraciłem informację o kolorach i źle to wygląda, tak? O. No, uporałem się z kolorami. Teraz przejdę do edycji detali. I tutaj przełączam się na warstwę detal. Mogę sobie w ogóle wyłączyć widzialność kolorów, wtedy dokładnie będę widział detale, gdzie mam poprawiać. Tym razem wybieram pędzel o twardych krawędziach, maksymalnie twardych krawędziach. Trochę inna średnica, a właściwie to łatkę wybieram, bo ja miałem na myśli łatkę. Przechodzę na łatkę, twarde krawędzie, średnica, zmiana, Ctrl, no i niweluję tutaj te mankamenty, o których wiem, że są. O, poprawię ten rejon. Tak to wygląda. No i teraz popatrzcie. Tutaj mam fajny taki wzorek, takie przetłoczenie, a na tle tego wzorka nie ma. No i to muszę uzupełnić. Oczywiście będę pracował na warstwie detal. Tym razem zmieniam sobie próbkowanie, żeby było to próbkowanie ze stałego miejsca, a więc miejsce próbkowania stałe. Średnicę pędzla zwiększam. I tutaj na czole jest taki zdrowy obszar. Ctrl, pobieram próbkę. No i teraz się przybliżam na maksa i tu sobie dodaję te wartości, które powinienem dodać, tak? O. Potem tutaj w razie potrzeby to ja sobie zmniejszę średnicę pędzla i później to zrobię. A teraz jadę z tymi głównymi motywami.
No i tak mam fotografię wyretuszowaną. Nawet powiem, że chyba będzie mogła zostać. Teraz przerzucę się na narzędzie stempel. Kolor. Użyję znowuż takiego stempla 75% i tutaj poprawię niektóre kolory. O. Tu takie mam brakujące kolory. No i można powiedzieć, że dziewczynę chyba mam naprawioną. Popatrzmy. Tak przed, tak jest teraz. No więc różnica jest wyraźna. Dobrze, teraz mogę sobie te dwie warstwy złączyć. Jeszcze tu popatrzę, bo tu mi coś brakuje. Detalu. Znowuż się wrócę na łatkę, zmienię na twardy pędzel, Ctrl stąd. Aha, i teraz próbkowanie sobie zmienię na wyrównanie, Ctrl, o. No i na kolorze też muszę zmienić tutaj próbkę. Najlepiej to użyję, proszę ja was, stempla z takim większym pędzlem. Pobiorę stąd, o. I tu sobie rozjaśnię, bo miałem taki ciemny. O, tutaj też. Fragment. I dobrze. No ok. I teraz wszystkie warstwy sobie spłaszczę. Po prostu spłaszczę obrazek. Zrobię jedną warstwę korekcyjną, bo zawsze lubię dodać taką warstwę korekcyjną i tutaj zastosuję filtr poziomy. Automatycznie wyrównaj poziomy, rozjaśni mi to fotografię, po prostu poprawi kontrast. Na zdjęciu OK. No i teraz krycie sobie tutaj tej warstwy zmienię, tak gdzieś na 60%. Te dwie warstwy spłaszczę. No i tutaj jeszcze, widzicie, jest pewna niedomoga. I tu może użyję stempla klonującego. Niech to będzie taki ostry pędzel, o, mała średnica. On będzie punktowo tu działał, tu tak. I tu sobie poprawię. No i tu mam taki obszar. No ok, poprawiłem ten kontrast. Teraz proszę ja was, zobaczmy na obrazek oryginalny. On miał lekkie zabarwienie sepią. Zróbmy to samo. Korekta. Znaczy kopia warstwy, tak mówię korekta, warstwa korygująca, kolory, desaturacja i tutaj mam sepia, tak na poziomie 1/10 sobie nałożę. O.
O, tyle może być. I tutaj poprzez krycie ustalę, ile właściwie tej sepi powinno być na obrazku. Taki lekki odcień. I teraz porównajmy tak, a tak, ok. Dwie warstwy spłaszczam. I teraz obrazek nazywam retusz. I warstwę retusz konwertuję na koniec do przestrzeni, do głębi 8-bitowej. Zwróćcie uwagę na histogram. Uzyskuję naprawdę gładki, fajny histogram. Fotografię mam odrestaurowaną. I teraz mogę porównać oryginał. No i moja praca retuszerska. No i na koniec powiem tak. Jak widać, GIMP jest naprawdę użytecznym programem i dla takich osób jak ja, które sporadycznie korzystają z aplikacji tego typu, jest na pewno programem wartościowym, a to choćby z tego punktu, że za aplikację tą nie muszę płacić. Jest to aplikacja darmowa, a swoją funkcjonalnością może nam zastąpić płatnego Photoshopa, bowiem w GIMPie uzyskamy podobny efekt. Oczywiście ja z GIMPem muszę się bardziej zapoznać, bardziej zaprzyjaźnić, bowiem jak do tej pory to ja z tą aplikacją nie pracowałem. I to jest mój taki, można powiedzieć, próbny retusz i w GIMPie wykorzystuję tą wiedzę, którą nabyłem w programie Photoshop. GIMP ma podobne filtry, może trochę inne nazwy, trochę inaczej nazywają, inaczej skatalogowane, ale po prostu działanie tych narzędzi jest podobne do narzędzi Photoshopa. GIMP również pracuje na warstwach, maskach, ma narzędzia do retuszu, może mniej tych narzędzi, ale to może być właśnie zaletą dla mniej zaawansowanych użytkowników, bowiem mają mniejszą paletę do wyboru. No i tym stwierdzeniem zakończę dzisiejszy poradnik. GIMP to program naprawdę warty uwagi. A na koniec to zaproszę Was do składania wizyt na moim kanale. No i co? Czekajcie na mój kolejny poradnik, który niebawem się ukaże. A teraz już dziękuję za uwagę i poświęcony czas.